Dzień dobry. Są święta, mam kawałek wolnego, więc postanowiłam nagrać dla Was wideo. Będzie to nawet króciutka seria wideo z rzeczami, które możecie sobie przygotować w domu i zabrać w trasę. Przez kolejne kilka odcinków będziemy gotować, a dziś mam dla Was przepis na genialny chleb. Chleb pszenno-żytni w takim leciutkim zakwasie. Tak wygląda. To co? Działamy. Czekajcie, czuję, że zrobiłam Wam za mało smaku. Naprawdę to. Już troszeczkę przestył. To co, pieczemy? No pewnie, że pieczemy. Zaczynamy od drożdży oczywiście. 100 gramów drożdży, tak trzeba je lekko rozdrobnić i wtedy zasypać cukrem. Drożdże odstawiamy i idziemy dalej. Potrzebujemy mąki żytniej. Ja akurat mam tutaj taką razową, ale jeżeli chcecie, możecie mieć taką zwykłą mąkę żytnią. W pełni zmieloną, czyściutką. Mąkę przesypuję sobie do dużej miski, po to, żeby sobie w tej misce teraz odważyć wodę. Wszystkie informacje na temat gramatury znajdziecie w opisie, ale potrzebujemy 1 kg wody. No wiadomo, 1 litra. Cieplutkiej wody. Ciepłej, powiedziałabym jakieś nie więcej niż 40 stopni. Wodę wlewamy sobie do mąki i łączymy sobie to wszystko, ale troszeczkę wody zostawiamy. Jak już jest wszystko połączone, tak mniej więcej, wtedy wracamy do drożdży. Drożdże trzeba rozpuścić cukier. Dolewamy troszeczkę wody, na początku malutko, żeby nam się to fajniej, tak łatwiej mieszało, rozpuszczało. No i gdy drożdże są już fajnie rozpuszczone, nie roztopione, często widzę w przepisach roztopione, ale przecież topi się pod wpływem temperatury, a to się rozpuszcza. Więc wlewamy drożdże do naszego zaczynu już teraz. Miskę jeszcze można przemyć właśnie resztką wody. Wszystko do tej dużej miski. No i teraz musimy wszystko ładnie połączyć. Przykryć i zostawić do następnego dnia, do wyrośnięcia. Wczoraj zrobiliśmy roszczyn, dzisiaj jest czas, żeby dokończyć chleb, także tak wygląda teraz mój roszczyn. Potrzebuję teraz dodać cukier, który jest solą tak naprawdę. 2 łyżeczki sobie dodam. Jeżeli chcecie, żeby chleb był mocno słony, no to oczywiście dodajecie więcej. Stój. Olej. Dobra. To sobie wymieszam. No i dajemy mąkę. Dobrze jest przesiać. I co teraz wszystko tutaj? No dobra, wygląda na to, że moje ciasto jest wyrobione. Ja wyrabiałam jakieś 10-15 minut, nieźle się przy tym zgrzałam. Jeżeli macie robot, to oczywiście jak najbardziej możecie sobie wyrobić w robocie kuchennym. Ja robię po starodawnemu, więc jak wiadomo jest, że ciasto jest już gotowe. Wystarczy
Jeszcze raz. Jak ciasto się odkleja od ręki, to znaczy, że jest już wyrobiony. Chociaż to się jakoś dziwnie odkleja, ale już tyle wyrabiam, że nie ma szans, żeby nie było gotowe. Jeszcze troszeczkę musiałam mąki dosypać, bo było dosyć rzadkie. Coś sobie źle zważyłam. To też zresztą zależy od rodzaju mąki. Ciasto w każdym razie musi być o takie. No dobra, to teraz odstawiamy ciasto do drugiego, ponownego wyrośnięcia w temperaturze pokojowej. Jak będziecie mieć zimno, to Wam ciasto nie wyrośnie. Temperatura pokojowa, czyli 22 stopnie. Przykryć pokrywką lub ściereczką. Tu jest kaloryfer. Niech rośnie. No, wygląda na to, że ciasto się już wybiera. I bardzo chce zostać upieczone. I teraz tak, tutaj mam przygotowane 2 blaszki, tak porządnie niewysmarowane masłem. Dzięki temu ten chleb dużo lepiej smakuje z masłem. Tu mam ciepłą wodę. Działamy. Sobie rękę, bo to ciasto muszę trochę tak, wiecie, przymieszać, ale siada. No. Dobra, teraz musimy jakoś to podzielić na pół. Nie wiem, jak to zrobię. Po prostu jakoś to zrobię. Jest raz tu i już. Dobra, powietrze uciekło. Chyba. Dobra, czyli co? Teraz znowu. No to teraz jeszcze raz, trzecie rośnięcie i wtedy do pieca. Ciasto do wyrośnięcia możecie zostawić sobie tak w blaszkach na powietrzu, albo macie taki bajoncki piekarnik jak ja, to wchodzicie sobie tak, tak. Nie to, tutaj. Wyrastanie ciasta. I ciasto sobie będzie rosło. To jest piekarnik parowy, dlatego wyskoczyło, że nie potrzeba więcej wody. I sobie rośnie. Co Kajtek powiesz na to? Kajtek! Kajtek! Jaki będzie chleb? Jaki będzie chleb, Kajtek? Jaki będzie chleb? Dobry? Dobry będzie chleb? No dobrze, tyle wyrastania mu starczy. Przechodzimy do pieczenia. Gotowanie wspomagane. Pieki. Chleb świeży. I mamy program chleb żytni. A, muszę dolać wody. O, już włączone. Czyli w moim piekarniku będzie 180 stopni i 59 minut. W takim zwykłym piekarniku, nieparowym, no cóż, trzeba będzie to sprawdzać. Ale zaparowało. I tak wygląda mój upieczony chlebek. Trochę sobie popękał. Dobra, teraz tak. Wysypujemy i pukamy. Słyszycie ten dźwięk? Pusto, to znaczy, że upieczony. Gdyby był nieupieczony, to ten dźwięk by był taki inny. No to gotowe. No i mamy chleby gotowe w trasę. Możecie sobie zapakować próżniowo, jeżeli jedziecie w dłuższą trasę,
albo po prostu jakoś tam sobie zapakować i wziąć ze sobą. Jako alternatywę dla chleba kupowanego. To dziękuję za uwagę. Zachęcam Was do spróbowania tego przepisu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.